MMA Flashback z Karoliną Kowalkiewicz, która już 8 czerwca zawalczy na gali UFC 238 w Chicago. Cześć Karolina. Hej, hej. Na początek chciałem Cię zapytać, skąd tak szybki powrót? Czy to był Twój pomysł, czy może UFC samo zaproponowało, żebyś tak szybko wróciła do klatki? To był mój pomysł. Od samego początku, jeszcze przed walką z Michelle, mówiłam, że jeżeli nie będę miała żadnej kontuzji, to bym chciała walczyć na gali w Chicago. No niestety walka nie poszła po mojej myśli, ale nie miałam żadnej kontuzji, czułam się dobrze i, że tak powiem, chciałam jak najszybciej wsiąść na konia, z którego spadłam. I tak troszeczkę się bałam, że UFC mnie nie będzie chciał wrzucić na tą galę w Chicago, ponieważ było zakontraktowanych tam już bardzo dużo walk kobiet. Ale rozmawialiśmy z Mikiem i mówiliśmy właśnie, że albo Chicago, albo Vegas, które jest troszeczkę później, ale wolałam to Chicago i mnie rzucili na Chicago, więc fajnie, że mimo wszystko wydawało mi się, że jednak nie mam za dużo do powiedzenia w tym UFC, a jednak tam włodarze troszeczkę się liczą z moim zdaniem i mam wpływ na to, kiedy chcę walczyć. Wiem, że Ty nie lubisz rozmawiać o swoich poprzednich walkach, szczególnie jeśli to były porażki, ale na taki fach niestety muszę trochę o to zahaczyć, ale trochę od innej strony. Chciałem Cię zapytać, czy teraz z perspektywy czasu nie uważasz, że właśnie to, że wzięłaś tak szybko walkę, bo jednak to było pół roku po walce z Andrasz, tą walkę z Waterson nie zaważyło trochę na tym, jak ten pojedynek wyglądał, bo ostatnio wiele się podnosi takich głosów, że zawodnicy, szczególnie po nokautach, powinni jednak trochę dłużej pauzować od walk. Nie wiem, mi się wydaje, że ja miałam za długą przerwę od tego nokautu. Ale nie wiem, tak naprawdę na przykład w pierwszym roku, kiedy byłam w UFC, praktycznie brałam walkę za walką i w ciągu 11 miesięcy stoczyłam 4 pojedynki i najlepiej wtedy mi się walczyło, kiedy tak wchodziłam z przygotowania i postanowiłam powrócić do tego systemu i jeżeli wszystko będzie ok, jeżeli wygram tą walkę, nie będę miała żadnej kontuzji, to kolejną walkę bym chciała stoczyć pod koniec września. Jeżeli się uda, jeszcze pod koniec grudnia. Takie mam plany, co z tego wyjdzie, to się wszystko okaże. Na razie muszę wygrać z Aleksą. Gala w Chicago, liczysz na to, że Polonia pojawi się i będziecie gdzieś dopingować? Na pewno. W Chicago mam wielu serdecznych znajomych, chociażby Adam Maciejewski z żoną, którzy mnie tam do siebie zaprosili, kiedy jeszcze walczyłam na Invictie. Po mojej walce na Invictie zaprosili mnie do Chicago, miałam okazję tam kilka dni u nich spędzić, poznać ich przyjaciół i bardzo się cieszę, bo zaprosiłam ich na galę, przyjdą na galę, więc po walce też zostaję parę dni w Chicago. Także na pewno też na galę dopiszę Polonia i będę tam czuła rodaków za plecami. Ta UFC zdecydowanie rzuca Cię tak naprawdę zazwyczaj na galę w Stanach Zjednoczonych. Ty czujesz, że gdzieś Twoja popularność właśnie tam jest większa niż w Europie? Tak. W Stanach w ogóle zawodnicy są... W Stanach zawodnicy są dużo bardziej rozpoznawalni niż chociażby w Polsce. Tam naprawdę bardzo dużo osób mnie rozpoznaje, kiedy idę gdzieś do sklepu zrobić zakupy i to jest bardzo fajne, bardzo miłe. Tam to jest tak naprawdę prawie sport narodowy. Tam na przykład na ceremonię ważenia Wrzosek Głupek się wydziera, się dzisiaj na mnie obraził, bo mu powiedziałam, że ma dzisiaj twarz jak pan Bulwa, ale No. I właśnie w Stanach MMA to jest sport narodowy i na ceremonię ważenia wybierają się całe rodziny, tam mamy z babciami, z dziećmi i to jest naprawdę bardzo fajne i bardzo miłe. I tam na hali naprawdę, czy jesteś ze Stanów, czy nie jesteś ze Stanów, tam czujesz taki doping tych ludzi, tam jest tak fajna atmosfera, naprawdę to jest super. Dobrze, przejdźmy do Twojej przeciwniczki, Alexa Grasso. Ona swego czasu, jeszcze zanim podpisała kontrakt z UFC, była tak, no można powiedzieć, trochę mocno nahypowana. Dużo ludzi pisało, że to jest zawodniczka, która może namieszać w tym UFC. Czy Ty już wtedy gdzieś oglądałaś jej pojedynki? Tak, ja jeszcze śledziłam jej pojedynki, jak ona walczyła w Invictie i naprawdę jest to bardzo dobra zawodniczka. Co prawda ona nie jest w top 10, ale jest bardzo młoda, bardzo szybko się rozwija. Co prawda ostatnia walka też nie poszła po jej myśli, ale broń Boże nie można jej lekceważyć, bo tak jak powiedziałam, jest młoda i cały czas się uczy, cały czas się rozwija. W przeszłości walczyłyście aż z 4 tymi samymi rywalkami. Nawet nie wiem, czy nie więcej, bo tak walczyłyśmy Jody Mizuki, Jody, Heter
i Randa Marcos i Feliz Herring z 5. Pięcioma, mój błąd, no właśnie. Także bardzo dobry tutaj materiał do badania. Czy ty oglądałaś te wszystkie pojedynki Aleksy Grasso? Gdzieś patrzyłaś na jej mocne strony? Pamiętam kiedyś jeszcze, jak ona walczyła z Heter. Chyba jeszcze ja wtedy byłam w Nowym Jorku oglądałam tą galę gdzieś w telewizji. Ale tak to teraz podczas tych przygotowań oglądałam i analizowałam jej 3 ostatnie pojedynki. Właśnie z Feliz, z Randą Marcos i z Tatianą Suarez. Oczywiście o plan na walkę nie pytam, ale czy możesz tutaj zdradzić, jakie dostrzegasz tej zawodniczki najmocniejsze strony? Bo tak na pierwszy rzut oka wydaje się zawodniczką kompletną, dobrą w każdej płaszczyźnie. Ma fajny boks, nie boi się wchodzić w te wymiany bokserskie. Też fajnie się rusza w parterze. Także no, tak jak powiedziałeś, jest kompletną zawodniczką i muszę być przygotowana na wszystko. I wydaje mi się, że jednak na podstawie moich ostatnich pojedynków ona będzie próbowała walkę sprowadzać do parteru. No, to ciekawe spostrzeżenie. Wcześniej już rozmawialiśmy, jeszcze chciałem to zapytać, analizując jej walkę z Feliz Herring. Ja odniosłem takie wrażenie, że gdzieś tam odstawała fizycznie od niej. Myślisz, że to, że ty możesz być silniejszą zawodniczką w tej walce może tutaj zrobić różnicę i może mieć znaczenie? Mam nadzieję, że tak będzie. Chociaż śledzę Instagrama i widzę, że w ostatnim czasie taki duży nacisk kładzie właśnie na treningi siłowe. Bardzo dużo tam pracuje nad tym, żeby poprawić ten aspekt fizyczny i też tego nie mogę zlekceważyć, nie mogę zakładać, że będę silniejsza. Chociaż mam nadzieję, że będę dużo silniejsza, że ona wyjdzie w swojej najgorszej życiowej formie, ja wyjdę w najlepszej życiowej formie i po prostu ją tam stłamszę, zgniotę, zmiażdżę, zniszczę i będę bardzo szczęśliwa potem spędzała kilka dni w Chicago. Na sam koniec jeszcze chciałem zapytać o walkę, która ostatnio odbyła się na szczycie twojej kategorii wagowej pomiędzy Jessicą Andrade a Rose Namajunas. Pewnie oglądałaś ten pojedynek, także jakie twoje spostrzeżenia po tej walce? Chyba takie jak spostrzeżenia całego świata. No Rose pokazała się fenomenalnie, naprawdę super pracowała na nogach, nie bała się tych obaleń. Jessica sama próbowała obalać, tylko że tam Jessica od razu wstawała. No ale Jessie to Jessie, złapała, rzuciła, no i niestety Rose odcięło. No to jest jednocześnie taka największa zmora i piękno tego sportu, że możesz być dużo lepszy od swojego rywala, możesz wygrywać walkę i w ułamku sekundy przegrać tą walkę, ale też to działa w drugą stronę, że możesz być dużo gorszy, możesz mieć gorszy dzień, przegrywasz całą walkę, ale zrobisz coś takiego, zaryzykujesz i tą walkę finalnie wygrywasz. No i tak się stało w przypadku Jessiki, bo zakładam, że jeżeli by ta walka potrwała pełne 5 rund, to po prostu Rose by robiła z nią co chciała. A tak mówię, no Jessica złapała, rzuciła i mamy nową mistrzynię. Gdybyś miała się na chwilę zamienić w matchmakera UFC, to jaką walkę teraz byś zestawiła? Raczej celowałabyś w rewanż Rose z Jessicą, czy da tutaj szansę którejś z pretendentek? Wydaje mi się, że Rose teraz będzie chciała sobie zrobić dłuższą przerwę. Ale w momencie, kiedy Rose by wróciła, od razu bym jej dawała rewanż właśnie z Jessicą, ale bardzo bym chciała zobaczyć Jessikę właśnie w starciu z Michelle Waterson i z Tatianą Suarez. I bym zestawiła z którąś z tych zawodniczek. Dobrze, z mojej strony to wszystko, także ja bardzo dziękuję Ci za rozmowę i życzę powodzenia w najbliższej walce. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki.